Cześć, ja jestem Piotrek, a w tym filmie przedstawię Ci sposoby na łączenie tekstów z wielu komórek w jedną oraz jak podzielić tekst z jednej komórki na kilka kolumn. Link do pobrania pliku, jeśli masz ochotę ćwiczyć razem ze mną, znajdziesz w opisie filmu. Zacznijmy od łączenia wyrazów. Jest to bardzo przydatne narzędzie celem skonstruowania kolumny pomocniczej w dwóch różnych arkuszach zawierających takie same elementy danych. Taka kolumna potrafi być bardzo użyteczna, gdy chcemy skorzystać z formuły wyszukaj pionowo lub x wyszukaj. Dziś na prostej tabeli składającej się z 350 osób pokażę Ci dwa sposoby, jak połączyć ze sobą teksty. Zacznijmy od znaku specjalnego AND, który znajduje się nad klawiszem 7. Jak z niego korzystać? Już pokazuję. Powiedzmy, że chcemy posiadać w jednej komórce imię oraz nazwisko danej osoby. W pierwszym wierszu wpisujemy więc równa się, wybieramy pierwszą komórkę, czyli nasze imię, wstawiamy znak AND, wybieramy naszą drugą komórkę, czyli nazwisko i zatwierdzamy Enterem. Otrzymaliśmy prawie to, co chcieliśmy. Prawie, ponieważ w tym momencie nasze dwie komórki połączyły się w całość i nie jest to czytelne. Żeby pomiędzy imieniem i nazwiskiem wstawić spację, zmodyfikujmy lekko naszą formułę. Wejdźmy w edycję komórki i po endzie wstawmy w cudzysłowie spację, a następnie wstawmy kolejny znak AND. Aktualnie połączyliśmy ze sobą komórkę z imieniem, spację oraz komórkę z nazwiskiem. Zatwierdźmy klikając Enter. Widzimy, że teraz jest wszystko w porządku. Kliknijmy dwuklikiem w prawy dolny róg komórki z naszą formułą w celu zastosowania jej do wszystkich osób na liście. Widzimy, że dla każdego wiersza komórki się przeciągnęły i otrzymaliśmy satysfakcjonujący nas wynik. Zróbmy trochę bardziej skomplikowany przykład, tak by wyglądało jak w formacie komórki F1 to jest napis imię, dwukropek i spacja, teraz imię danej osoby, przecinek i spacja, napis nazwisko, dwukropek i spacja, nazwisko danej osoby. Mając już pojęcie, jak wykorzystuje się znak AND do łączenia komórek oraz to, że tekst dodatkowy zapisujemy w cudzysłowie, stwórzmy naszą formułę. Zaczynamy od równa się, wybieramy komórkę B1 z napisem imię, znak AND, teraz w cudzysłowie piszemy nasz tekst dodatkowy, czyli dwukropek spacja, kolejny znak AND, wybieramy komórkę, w której znajduje się imię, kolejny znak AND, teraz musimy w cudzysłowie dopisać przecinek oraz spację, kolejny znak AND, komórka, w której znajduje się napis nazwisko, czyli C1. Jak się domyślacie, znów znak AND, powtarzamy wpisanie w cudzysłowie dwukropek oraz spacja, ostatni znak AND i na koniec komórka, w której znajduje się nazwisko danej osoby, zatwierdzamy Enterem. Otrzymaliśmy format identyczny jak w komórce F1. Przeciągnijmy naszą formułę w dół o jeden wiersz. Co się wydarzyło? Wejdźmy w podgląd formuły. Nasze wybrane komórki przesunęły się w dół. Żeby tego uniknąć, wystarczy zablokować te komórki, które mają być stałe. W naszym przypadku jest to komórka B1 oraz C1. Wróćmy więc do pierwszej osoby i klikając klawisz F4 przy tych komórkach, zablokujmy możliwość ich przesuwania. Teraz, gdy przeciągniemy naszą formułę w dół, widzimy, że nasze zmienne to imię i nazwisko danej osoby, a nazwy kolumn są zablokowane. Wypełnijmy listę do końca. Drugi sposób łączenia ze sobą komórek to formuła złącz tekst. Ta formuła posiada wszystkie takie same możliwości jak stosowanie znaku AND plus jedną dodatkową. Jesteśmy w stanie połączyć ze sobą tekst znajdujący się w sąsiadujących ze sobą komórkach, zaznaczając zakres, który chcemy połączyć. Gdybyśmy chcieli uzyskać format taki jak w komórce G1 wykorzystując do tego AND, wyglądałoby to następująco. Zobaczmy, ile czasu zajęło mi wybranie wszystkich komórek oraz wstawienie między nimi AND-u. Teraz wpiszmy równa się, złącz.tekst, wybierzmy nasz zakres do złączenia, zatwierdźmy Enterem. Była to dużo szybsza akcja. Zastosujmy naszą formułę do wszystkich wierszy. Oczywiście formuła złącz tekst pozwala także na wstawianie znaków dodatkowych pomiędzy komórkami. Powiedzmy, że chcemy uzyskać taki format jak w komórce H1. Wpisujemy więc naszą formułę. Wybieramy pierwszy zakres, w cudzysłowie wpisujemy spację, wybieramy nasz drugi zakres i zatwierdzamy Enterem. Przeciągnijmy naszą formułę do końca. Przejdźmy teraz do drugiego arkusza o nazwie dzielenie. Są tutaj dwie tabele z tymi samymi osobami, które występowały w łączeniu. Naszym zadaniem jest rozdzielenie tekstu na poszczególne komórki.
Wykorzystamy do tego polecenie tekst jako kolumny. Znajduje się on w zakładce Dane, w grupie Narzędzia danych. Zaznaczmy więc w pierwszej tabeli cały zakres, który chcemy rozdzielić. Dla przypomnienia jest to skrót Ctrl plus Shift plus strzałka w dół. Otwórzmy nasze narzędzie tekst jako kolumny. Otworzyło się nowe okno dialogowe, w którym na start możemy wybrać, w jaki sposób chcemy rozdzielić nasz tekst. Nas interesuje pierwsza opcja. Klikamy dalej. W tym miejscu mamy do wyboru kilka najpopularniejszych znaków, jakimi mogą być ze sobą połączone oraz inny, w którym mamy możliwość wpisania znaku, którego nie ma na liście. Nasze wyrazy mają między sobą przecinek, dlatego zaznaczmy go na liście. Już w podglądzie widzimy, jak nasz tekst zostanie podzielony. Każda kreska pomiędzy wyrazem określa nową kolumnę. Wciśnijmy dalej. W tym miejscu mamy możliwość wybrania formatu tekstu, na jaki ma zostać podzielony oraz miejsce docelowe, czyli takie, gdzie ma się znaleźć pierwsza nowa kolumna. Zmieńmy to miejsce na komórkę B2, wystarczy, że w naszym pliku zaznaczymy konkretną komórkę, od której chcemy zacząć. Klikamy Zakończ. Jak widzimy, nasz tekst został podzielony bezproblemowo. Teraz zróbmy te same kroki dla drugiej tabeli. Zauważmy jednak, że tutaj wyrazy są oddzielone od siebie spacją. Zaznaczamy tekst jako kolumny, zostawiamy na rozdzielny, jako ogranicznik wybieramy spację i już teraz widzimy, że nasz tekst nie dzieli się na 4 kolumny, a na więcej. Dlaczego? W naszym zestawieniu są miejscowości składające się z więcej niż jednego wyrazu oddzielone spacjami. Excel nie jest w stanie tego wychwycić. Najszybszym rozwiązaniem w takim przypadku jest rozdzielić tekst zgodnie z tym, co proponuje Excel, czyli klikamy dalej, wybieramy miejsce, w którym chcemy rozpocząć dzielenie, a następnie zakończ. Zjedźmy w dół. Widzimy, że niektóre miejscowości były nawet 3-członowe. Według mnie najlepiej jest je teraz połączyć ze sobą sposobem poznanym chwilę temu, czyli znakiem AND. Wpiszmy naszą formułę gdzieś obok. Zwróć uwagę, że na samym końcu po ostatnim endzie dodaję jeszcze 2 spacje w cudzysłowie. Przeciągnijmy na sam dół. Skopiujmy utworzone teksty oraz wklejmy je w miejsce miejscowości jako tekst. Klikamy prawym przyciskiem myszy oraz w sekcji Wklej wybieramy tę opcję z cyferkami raz, 2, 3. Jest to opcja wklejania wartości. Chciałbym powiedzieć, że to koniec, ale bym skłamał. Chwilę temu mówiłem, by zwrócić uwagę na to, że dodałem na samym końcu naszej formuły jeszcze 2 spacje. Służą mi one w tym momencie jako spacje pomocnicze. Gdy posiadamy wyraz jednoczłonowy wklejony jako wartości, wygląda on następująco. Opalenie oraz 4 spacje. Dwuczłonowy wygląda następująco. Napustki i 3 spacje. Trzyczłonowy, Polska Nowa Wieś, 2 spacje. Nie możemy tak zostawić, dlatego pozbądźmy się zbędnych spacji. Gdybyśmy ich nie dodali, podczas automatycznego usuwania spacji znów nasze miejscowości więcej niż jednoczłonowe zamieniłyby się w tekst połączony, a tego nie chcemy. Dlatego teraz zaznaczam całą kolumnę, przechodzę do opcji Zamień i podmieniam nasze asekurujące spacje na pusty tekst. Zawsze zaczynamy od największej liczby, dlatego wpisuję w miejscu Znajdź 4 spacje i klikam Zamień wszystko. Teraz kasuję 1 spację, zostawiając 3 i znów klikam Zamień wszystko. Powtarzam tę czynność dla 2 spacji. Usuwam 1 i klikam Zamień wszystko. Możemy teraz usunąć zbędne kolumny i przy odrobinie wysiłku i pomyślunku cieszyć się oczyszczonym tekstem. Jeśli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, by nie przeoczyć kolejnych filmów. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.